Witajcie, szanowni. Mój znajomy ostatnio zapytał: Monika, co takiego ważnego wydarzyło się w piramidzie? Teraz, kiedy byliśmy z grupą w lutym. I ja tak, no w zasadzie nic się nie wydarzyło, a potem, nie, czekaj. Kiedy wróciliśmy, to zaraz po naszym powrocie Putin do Trumpa zadzwonił. A, więc ja trochę żartuję, a może trochę nie żartuję, ale wydaje mi się, że my w tej piramidzie, kiedy robimy medytację dla pokoju na Ziemi, robimy coś bardzo dobrego dla całej planety. Więc niniejszym, słuchajcie, zapraszam Was na kolejną magiczną wyprawę do Egiptu w dniach 7-15 maja. Psychotroniczny trening z badaniem miejsc mocy, z trenowaniem umiejętności bezpiecznego łączenia się z przestrzenią, czytaniem przestrzeni. No i ta magiczna praca z piramidą. W swoim doktoracie, w cudzysłowie, z piramidy odkryłam, i to słuchajcie, była taka angielska książka o geomancji. Nawet sobie sięgnę po nią, bo może komuś się z Was spodoba. Geomancy, Earth Grid, Ley Lines, Feng Shui i inne dewiacje. I tutaj śmią w tej księdze twierdzić, że Wielka Piramida leży na czakramie serca naszej matki, planety Ziemi. I naprawdę, ja byłam w wielu miejscach mocy na planecie Ziemia i nie ma czegoś takiego, co można porównać z Wielką Piramidą. Więc jeżeli czujesz w swoich kościach, komórkach, limfie i krwi, że Egipt Ciebie wzywa, to zapraszam Ciebie na nocną, prywatną medytację w Wielkiej Piramidzie. Nasza medytacja jest zawsze podzielona na dwie części. Pierwsza jest dla nas. Szczególnie wybrałam ten moment nocy, dlatego że 3 w nocy to jest moment, w którym normalnie przypada cykl dobowy aktywacji szyszynki i sekrecji dimetylotryptaminy, takiej niezwykłej, magicznej substancji w naszym mózgu, która odpowiada za nasze oświecenie. Więc wykonujemy właśnie część taką psychotroniczną. Mamy piramidę aż na 2 godziny tylko dla siebie. I robimy trening aktywacji szyszynki. Ale ponieważ moc jest zawsze przeogromna, to całą grupą już od tych paru lat, co jeżdżę do Egiptu, to już będzie mój 14 wyjazd. Wszyscy wracają szczęśliwi, z nerkami. Tak. Więc to już będzie 14 szczęśliwy wyjazd do Egiptu i za każdym razem medytujemy w Wielkiej Piramidzie również nad pokojem Ziemi. I serio, ostatnio był ten magiczny telefon. Więc może to ma związek, może nie, ale trening i tak jest zawsze magiczny. I czuję, że to jest ważne, żeby medytować nad pokojem na naszej planecie i nad tym, żeby cała ta transgresja do nowego świata, do nowego czasu przeszła jak najbardziej płynnie i łagodnie dla wszystkich. Okej, ale to jest taki gwóźdź programu. Co my tam jeszcze mamy? Zabieram Was do ufolutków. Znaczy, zaraz, zanim o ufolutkach. Odwiedzimy nie jedną, tylko 7 piramid. Jedną na płaskowyżu Giza jeszcze, piramidę Mykerynosa. Piramidy w Sakkarze, słynne piramidy, schodkową piramidę Chesera. Odwiedzimy piramidy w Daszur. Tam są 2 takie dosyć ciekawe piramidy, czerwona i złamana. No właśnie, a teraz ufolutki. Już o piramidach powiedziałam.
ponieważ na Sakkarze, słuchajcie, są dwie niesamowicie bardzo ciekawe rzeczy, miejscówki, które pragnę absolutnie Wam pokazać i zawsze pokazuję. Normalnie tam przewodnicy nie zabierają ludzi, a ponieważ ja wiem, że gdzie są magiczne rzeczy, to ja ciągnę swoje grupy tam, gdzie są niezwykłe rzeczy. Więc na Sakkarze odwiedzamy miejsce, które oficjalnie jest grobowcami. Tam jest grobowiec księżniczki i tak dalej. W tych grobowcach mumii za bardzo nie znaleziono. Za to jest coś bardzo, bardzo ciekawego, co się nazywa wrotami Ozyrysa. I jak ćwiczę sobie ten nasz trening psychotroniczny odczuwania przestrzeni z naszymi studentami, adeptami, z kolejnymi grupami, to prawie wszyscy odczuwamy, że te wrota Ozyrysa coś mają bardzo dużo wspólnego z gwiezdnymi wrotami. Albo może nie z gwiezdnymi wrotami, tylko z jakimś międzywymiarowym przejściem. Więc wszystko Wam pokażę, jak to wygląda. Chcecie poczuć? Zapraszam. A teraz ufolutki. Znaczy, ja trochę żartuję, a trochę nie żartuję, że ufolutki. Oficjalnie miejsce to jest miejscem pochówków świętych byków Apisów. Byków tych nigdy tam nie znaleziono, ale to nie przeszkadzało jakby usnąć teorię, że to jest miejsce pochówków byków, dlatego że w owym miejscu znajdują się 7-9 metrowe, wielotonowe sarkofagi. Bardzo, bardzo ciężkie, bardzo precyzyjnie wykute z inskrypcjami, z tymi komiksami egipskimi. I to jest bardzo dziwne. Nigdy tam nie znaleziono żadnych mumii w środku. Te sarkofagi znaleziono od razu otwarte. I tam jest bardzo niezwykła energia. I parę dziwnych takich rzeczy, które będę chciała Wam pokazać, jak wgniecenia gotowego pisma, takie jakby te sarkofagi odbywały jakąś podróż kosmiczną. No teorii jest parę, ale takie najsensowniejsze absolutnie nie dotyczą miejsca pochówków byków. Więc zabiorę Was do tego magicznego, ufolutkowego miejsca. A serio, energia tam jest wow. I jest bardzo dużo orbów. Myśmy je nagrali. Może mi się uda załączyć do tego materiału. No dobra, więc mamy, po takich magicznych miejscach będę Was ciągać. Oczywiście tradycyjnie zwiedzamy Kair, stary Kair. Wam pokażę, jak to pięknie te stare uliczki wyglądają. Ale nasza wyprawa, nie ukrywam, będzie bardziej taka à la Indiana Jones niż po prostu nudne chodzenie po muzeach. Dlatego, że mamy piramidy, mamy Serapeum, mamy nocną medytację o 3:00 w nocy, a potem jeepami zabieram Was do 600 kilometrów do serca Sahary. No może przesadzam, że z samym sercem, ale w okolice oazy Bahrajn, gdzie zostaniemy ugoszczeni przez przesympatycznych Beduinów. Ja to mam przed oczyma, bo zawsze oczywiście zaufana ta sama ekipa nas wozi i ja już ich znam. Ja wiem, do czego są zdolni. Ja dotąd mam przed oczyma. Zawsze jest wieczorem impreza przy ognisku i tańczymy. Ja mam dotąd przed oczyma ten machający się tyłek jednego z panów, po prostu jakby nie miał kości. Jak potrafią piękne techno zrobić na jednej strunie, Beduini są niesamowici. Ale najbardziej są niesamowici pod względem ich umiejętności jazdy jeepami po tych wydmach. Więc jak lubisz fajne, adrenalinowe wrażenia, bezpieczne, tak? To koniecznie zapraszam. I zobaczysz, że Sahara nie jest tylko i wyłącznie, jakby to powiedzieć, kuwetą, takim morzem piasku. Nie, nic bardziej mylnego. Będziemy mieli nocleg najprawdopodobniej, nie chcę nic obiecywać, na pewno będziemy w tym miejscu, nie wiem, czy tam będziemy nocować. Czasem uda nam się, na tak zwanej białej pustyni. Boże, biała pustynia to jest naturalne dzieło sztuki. Tam stoją rzeźby z białego piaskowca, wyrzeźbione przez wiatr. Załączam zdjęcia do tego materiału, więc sobie od razu możesz popatrzeć. Po prostu to jest cudo.
jak powierzchnia Marsa, ale taka bardzo artystyczna, wymyślona przez Salvadora Daliego. A będziemy na czarnej pustyni, gdzie są góry z żelaza. I Egipcjanie ani Beduini do końca nie wiedzą, czy to meteor walnął, czy to wybuchł wulkan. W każdym razie mamy do czynienia, nie mam gdzieś pod ręką, kawałki żelaza, jak meteorytu. Kiedyś jedna grupa się śmiała, że jak zbierzemy te meteoryty i wystawimy na eBayu, to wyjazd się zwróci. No i moja ukochana kryształowa góra. Ostatnio udało się na Kryształowej Górze, na pustyni, w sercu Sahary, zrobić medytację z DNA, z aktywacją naszych helis, z aktywacją naszego uśpionego kodu DNA i wir, który tak jakby wszystkie kryształy, bo też załączam zdjęcia, zobaczcie, te kryształy są gigantyczne. Chodzi się po prostu po naprawdę, po prostu kryształowa góra. I wszyscy odczuliśmy, jak te kryształy z nami współpracują, jak nas wspierają, jak nam pomagają. Zakręcił się taki święty wir pod naszymi pupkami. Sorki, się wzruszyłam, bo to było naprawdę bardzo mocne przeżycie. Kurde, Monia, ryczysz na reklamie. Sorry, wybaczcie. Ale no, naprawdę moja ukochana kryształowa góra. Więc no cóż, chcesz w bezpieczny sposób zobaczyć Egipt od kuchni, w takiej trochę wyprawie Indiana Jones. Nie będę tego wykasowywać, kurde, dobra. Niech będzie, że trochę mi ten... No, wybaczcie. I słuchajcie, nieważne czy masz 75 lat, czy 20, jedź ze mną na Kryształową Górę. Już od lotniska jesteście pod naszą opieką, korzystamy z usług. Wszystko jest jak najbardziej legalnie, bezpiecznie, mamy ubezpieczenia, korzystamy z miejscowego biura podróży, wielokrotnie przez nas sprawdzonego. Biura podróży, które wyjątkowo właśnie ma dostęp do możliwości wynajmu piramidy i Sfinksa na wyłączność i mamy po prostu wtyki, dostęp do takich biur z takimi glejtami. Więc zapraszam, jeżeli czujesz, że ta wyprawa 7-15 maja jest dla Ciebie. Do zobaczenia już na lotnisku. Ja nazywam się Monika Burzyńska. Tak dla przypominajki, jestem psychotronikiem, psychologiem tantrycznym. Badam ludzką świadomość, badam magiczne miejsca na ziemi i to, co można wycisnąć z połączenia naszej mocy z mocą Matki Ziemi. Róbmy dobro i dobra Wam. Buziaki. Dzięki. Zabierają nas do miejsca zatychającego dech piersi. Patrzcie. Patrzcie. Powiedziałam, że z butów wyrwie. Obiecałam. Ja jestem jak pralka. Wykonam program.